They've taken this world from us. Cześć wszystkim, z tej strony Grizzjack i zapraszam do obejrzenia pierwszego odcinka przybliżającego nieco grę The Genesis, początkującym mistrzom gry oraz graczom. Film ten powstał w odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania nowych użytkowników, którzy pojawiają się na oficjalnym serwerze Discorda. Oprócz szybkiej prezentacji dostępnych książek, materiałów oraz dodatków, w treści odcinka znajdzie się również trochę porad, które bazują na moim osobistym doświadczeniu z systemem. Zaczynajmy. Naszą przygodę zaczynamy od pobrania podręczników. The Genesis w formie cyfrowej jest wydane na licencji Free to Play. To znaczy, że możemy pobrać wszystkie wydane podręczniki za darmo z oficjalnej strony producenta. Oczywiście po uprzednim zarejestrowaniu się. Podręczniki wydawane są głównie w języku angielskim. Niektóre są dostępne w języku niemieckim, a edycje drukowane można znaleźć również w języku włoskim czy hiszpańskim. Natomiast bez znajomości angielskiego będzie bardzo ciężko zagłębić się w świat gry. Po zalogowaniu się na stronę możemy przejść do sekcji pobrań, gdzie znajdziemy wszystkie oficjalne wydania. Do pobrania dostępne są wersje Low Quality, gdzie ilustracje zostały skompresowane, aby plik zajmował mniej miejsca. Przyspiesza to również ładowanie plików, w szczególności na słabszych urządzeniach. Oraz High Quality, wysoka jakość przeznaczona dla ekranów o dużych rozdzielczościach. Jeżeli jednak interesuje Was wersja drukowana, to książki można nabyć również w oficjalnym sklepie Sixmoor Wartka. Podstawowe podręczniki dostępne są póki co tylko w wydaniu VOV, Vincit Omnia Veritas. Jest to edycja kolekcjonerska zawierająca poprawione wydanie Rebirth, ekran mistrza gry, 12 kości K6, unikatowe outprinty oraz mapę świata. Przy zamawianiu jakiegokolwiek z podręczników zwróćcie uwagę na wybraną wersję językową. Przejdę teraz do przybliżenia zawartości wszystkich oficjalnych podręczników. Nie będę się tu skupiał na konkretnych rozdziałach, lecz ogólnym przeznaczeniu pozycji. Lista jest aktualna na czas tworzenia filmu. Przygodę zaczynamy od dwóch pokaźnych tomów, Primal Punk oraz Catharsis, wchodzących w skład edycji Rebirth. Pierwszy z nich można nazwać lorebookiem. Zawiera historię świata, opisy kultur oraz kultów, czyli wszystko to, co niezbędne jest do budowania świata przez mistrza gry. Drugi tom to głównie księga mechaniki, która zawiera zasady gry, tworzenia postaci, tabele przedmiotów czy opisy przykładowych przeciwników. Następna pozycja, która powinna Was zainteresować, to Artifacts. Jest to zbiór dodatkowych zasad, w tym wielu związanych z przetrwaniem, walką, leczeniem, zarządzaniem energią czy rozszerzających proces tworzenia postaci, dzięki którym łatwiej Wam będzie dopisać historię postaci czy grupy. Pozycja obowiązkowa dla każdego mistrza gry. Przechodzimy do trylogii Jahameda, serii przygód gotowych do rozegrania lub do inspirowania się podczas tworzenia własnych kampanii. Swoją strukturą przypominają trochę scenariusz teatralny. Historie opisane są naprawdę szczegółowo z podziałem na akty i sceny. Na końcu najnowsza pozycja, świeżo wydany Justician, dwutomowy potwór składający się z The Righteous Fist, opisującego największą metropolię Nowego Świata i jej historię, oraz Molocha, zawierający opis, historię czy motywację ważnych postaci powiązanych zarówno z miastem, protektoratem, jak i resztą Europy. Jak zacząć? Po pierwsze, aby otworzyć podręczniki, musimy posiadać zainstalowaną aplikację do przeglądania plików PDF. Polecam taką, która ma wbudowaną obsługę zakładek. Dzięki tym linkom możemy szybko przemieszczać się pomiędzy sekcjami. Standardowy Adobe Acrobat w zupełności wystarczy, lecz alternatyw jest sporo. Na pewno znajdziecie coś na Waszą platformę docelową. Zaczynamy od podręcznika Primal Punk. Jeżeli chodzi o zawartość, to została ona pogrupowana na kilka głównych rozdziałów. Zaczynamy od tajemniczego proroctwa Szakala, które w artystyczny sposób przedstawia zaszyfrowaną historię świata The Genesis. Polecam wracać do tej części raz na jakiś czas i sprawdzać, czy udaje nam się wychwycić kolejne nawiązania do postaci i motywów. Dalej mamy krótki wstęp i streszczenie najważniejszych informacji o świecie i Eszatonie oraz o tym, co rój asteroidów sprowadził na Ziemię. Następnie zostały opisane regiony Europy oraz Afryka, nazywane dalej kulturami, a także struktury i grupy społeczne, które wydzieliły się podczas budowy nowego porządku świata, zwane kultami. Na pierwszy rzut oka struktura podręcznika wydaje się dość chaotyczna, radzę jednak czytać go w takiej kolejności, jaką przewidzieli autorzy. Nie pomijać akapitów czy całych rozdziałów w poszukiwaniu materiałów przydatnych wyłącznie na zaplanowaną przygodę.
W trakcie czytania polecam zwracać szczególną uwagę na wstawki, które początkowo mogą wydawać się losowymi informacjami niezwiązanymi zupełnie z niedawno przeczytanym akapitem. Są to natomiast bardzo często pomosty łączące wydarzenia i postacie pomiędzy rozdziałami, spajające wszystko w jedną całość. Na końcu mamy rozdział poświęcony historii, który zawiera oś czasu najważniejszych wydarzeń zarówno przed, jak i po Eshatonie. Chronologiczna prezentacja pozwala nam łatwiej uporządkować informacje. W tym miejscu chciałbym również zwrócić uwagę na to, by dokładnie przyglądać się symbolom czy ilustracjom. Pomimo pierwotnej funkcji upiększania podręcznika swoimi walorami estetycznymi, wizualizacją świata i uprzyjemnianiem odbioru, zawierają również sporo wskazówek dotyczących historii, postaci oraz metaplotu. Nie samą fabułą gracz RPG żyje, dlatego drugą pozycją, po którą sięgamy, jest Catharsis. Jak zaznaczyłem wcześniej, drugi tom zestawu Rebirth Edition zawiera informacje dotyczące głównie mechaniki, czyli atrybutów oraz umiejętności, wykonywania testów, przeprowadzenia walk itd. Opisany tu został również proces tworzenia postaci, ekwipunek specyficzny dla kultów i nie tylko. Przedstawione są również tabele przedmiotów, mechanizmy ulepszania broni i ekwipunku, a także znajdziemy cały rozdział dotyczący efektów korzystania czy mechaniki zbierania i wytwarzania płonu. Na końcu podręcznika znajdują się rozdziały nieprzeznaczone dla wzroku dociekliwych graczy, przynajmniej tych początkujących. W rozdziale From Hell mistrz gry znajdzie opisy fauny i flory wypełniającej nowy świat, opisy klanów, nierzadko wrogo nastawionych, które można wykorzystać w swojej kampanii. Wisienką na torcie jest krótka przygoda Embargo, która jest bardzo dobrym punktem wejścia w świat The Genesis. Ostatnią pozycją, którą polecam poznać przed rozpoczęciem kampanii, są artefakty. Zawarte w niej rozszerzone zasady tworzenia tzw. dziedzictwa pomogą wam przygotować bardziej wiarygodne historie waszych postaci i dostarczą punktów zaczepienia dla dodatkowych wątków. Ciekawe są również blizny, mechaniki i porady pomagające w budowaniu tożsamości grupy. W książce poruszono wiele innych tematów, takich jak zasady przetrwania, leczenia, specjalnych obrażeń, dodatkowe zasady walki, zarządzanie energią czy ekonomia. Nie zabrakło także opisów i tabel dla nowych przedmiotów, jak i potężnych artefaktów. Twórcy przygotowali również dodatkowe potencjały, unikatowe umiejętności waszych postaci. Zostały one zebrane w jednym miejscu wraz z potencjałami z Catharsis. Nie musicie więc skakać pomiędzy podręcznikami oraz szukać różnic. Na końcu podręcznika znajdziemy również rozdziały dotyczące mechanik zbierania zasobów szczątków psychonautów i ich wykorzystania, a także opisane mechaniki memetyki, które polecam przejrzeć później, będąc bardziej doświadczonym systemem The Genesis. Chciałbym również przybliżyć często pomijane materiały dostępne na oficjalnej stronie gry. W zakładce Universe znajdziemy krótkie historie opisujące wydarzenia, postacie, kultury czy kulty. Niektóre z nich zawarte są w podręcznikach, sporo jest jednak historii publikowanych wyłącznie na stronie. Dodatkowo dostępna jest interaktywna mapa świata, gdzie możemy wyszukać lokalizacje, o których mowa w podręcznikach, sprawdzić powiązane postacie, określane na stronie jako ikony. Wykorzystując dodatkową funkcjonalność filtrowania, można bardzo łatwo wykorzystać ją do przygotowania materiałów dla graczy, które nie zawierają większych spoilerów. Ostatnią bardzo ciekawą funkcjonalnością jest interaktywna oś czasu, gdzie wyszczególnione są wszystkie najważniejsze wydarzenia opisywane w podręcznikach wraz z odniesieniem do konkretnej pozycji. Dzięki filtrowaniu możemy prześledzić konkretne incydenty, które wydarzyły się w konkretnym wieku, na wybranym obszarze, czy powiązane z interesującym nas kultem. Oś czasu potrzebuje dłuższej chwili na załadowanie, więc cierpliwie czekajcie i nie odświeżajcie strony. Przejdźmy do akcesoriów. Po pierwsze kości. Mechanika korzysta z kostek sześciościennych, a maksymalna ich ilość wykorzystana do jednego rzutu wynosi 12. Polecam więc kupić jeden zestaw dla siebie, drugi dla graczy. Jeżeli jesteście szczęśliwcami, którzy nabyli WoW, to jeden zestaw już macie. Bardzo popularne i przystępne cenowo są również zestawy firmy Chessex. Karty postaci dostępne są w 3 wariantach oraz można je pobrać ze strony w sekcji Awesome Shit. Wariant, który polecam używać, jest kompatybilny z Artifacts oraz został ulepszony i rozszerzony o dodatkowe pola. Wersja Deluxe to ta sama karta, ale w złoto-czarnej kolorystyce. Prezentuje się naprawdę cudownie, ale jest mało praktyczna i na pewno nie printer friendly. Początkującym mistrzom gry przyda się także skrót zasad w postaci ekranu mistrza gry lub ściągawki w postaci kartki A4.
Oficjalny ekran mistrza gry dodawany jest do edycji WoW oraz dostępny jest do pobrania ze strony w sekcji Awesome Shit. Dodatkowo na oficjalnym serwerze The Genesis na platformie Discord dostępna jest do pobrania wersja Community Edition. Dodatkowo do tworzenia postaci można wykorzystać generator dostępny na stronie po zalogowaniu. Jest mocno interaktywny i posiada zaimplementowane zasady tworzenia postaci zgodne z Catharsis i Artifacts, a finalnie kartę postaci można wyeksportować do formatu PDF oraz wydrukować. Funkcjonalność generatora zostanie przybliżona w przyszłości. Twórcy udostępniają także sporo dodatkowych elementów jak mapy czy paczki zasobów, które można wykorzystać do tworzenia własnych materiałów. Polecam w wolnej chwili przejrzeć sekcję Maps oraz Do It Yourself. Pamiętajcie, by przy pobieraniu map, kart postaci i innych materiałów wykorzystywać przycisk do pobierania, a nie zapisywać wyświetlanych poglądów. Dodatkowe materiały i narzędzia dla mistrza gry można znaleźć na stronie prowadzonej przez społeczność The Genesis pod adresem www.thegenesis-cluster.com. Od generatorów nazw, szybkich statystyk NPC, po mapy czy nawet dodatkowe suplementy. Z racji COVID-19 lokalne granie coraz częściej zastępowane jest sesjami przez VTT. Aktualnie dostępne są dwie opcje. Pierwsza z nich to darmowy plan na Roll20. Dostępne są dwie karty postaci, natomiast polecam korzystać z wersji Advanced. Druga to zakup bardzo obiecującego oprogramowania Foundry. System jest dalej w fazie tworzenia, lecz pomimo drobnych błędów i braków jest już na tyle funkcjonalny, by prowadzić pełne kampanie. Jeżeli dopiero rozpoczynacie przygody z Foundry, zapraszam do mojego poradnika, link znajdziecie w opisie. Aby dobrze poznać świat The Genesis i czuć się pewnie jako mistrz gry, potrzeba poświęcić trochę czasu. Ilość szczegółów w opisach regionów, kultów, postaci, wydarzeń z osi czasu może przytłaczać na samym początku. Dlatego na start radzę odłożyć trylogię Jahamera na półkę, fizyczną czy też wirtualną i skupić się na krótszych przygodach. Pamiętajcie, nie każda sesja i nie każda historia musi ocierać się o metaplot. Dostępny materiał do wykorzystania jest tak obfity, że z powodzeniem można przygotować wciągającą kampanię na wiele godzin, w dowolnym stylu bazując tylko na jednym regionie czy kulcie. Jeżeli jednak chcecie skorzystać z gotowych przygód, to dostępne są trzy pozycje. Pierwsza to Embargo, która zawarta jest w podręczniku Catharsis. Polecam przeczytać całą historię, nawet jeśli nie będziecie chcieli jej wykorzystać później. Przybliży wam to trochę strukturę i styl pisania, z jakim spotkacie się czytając trylogię. Druga z nich to Harm's Way, dostępna do pobrania na stronie w formacie PDF. Stanowi bardzo dobre wprowadzenie do kampanii w okolicach Justician. Przed rozegraniem scenariusza, oprócz podręczników podstawowych, polecam przeczytać The Righteous Fist, tom pierwszy Justician, zawierający materiał dotyczący protektoratu. Trzecia to pozycja przygotowana przez społeczność The Genesis, czyli Provider. Dostępny jest do pobrania na stronie www.thegenesis-cluster.com. Oprócz samej przygody, w Providerze znajdziemy również krótkie podsumowanie kultur, kultów, a także bardzo przydatne rady dla mistrzów gry, przygotowane przez Erwana Rudo. Przepraszam cię najmocniej, Erwan, jeżeli przekręciłem twoje nazwisko. Na dziś to tyle. Mam nadzieję, że chociaż część informacji była dla was przydatna. Pamiętajcie, by wspierać twórców kupując drukowane podręczniki, oficjalne gadżety, artprinty lub przekazując niewielkie dotacje za pomocą strony The Genesis. Zapraszam również wszystkich na oficjalny serwer Discorda, gdzie ostatnio przybywa sporo nowych fanów, również wśród polskiej społeczności. Dziękuję wszystkim za uwagę i do zobaczenia wkrótce.